Kanał podróżniczy Jak to daleko umiera. Kanał podróżniczy Jak to daleko. Ojejku. Nie jest dobrze. Bywało lepiej. Witam serdecznie w pierwszym odcinku. Pierwszym i ostatnim odcinku, ponieważ kanał zostaje zamknięty. Źle to brzmi, ale są ku temu powody, przesłanki. Kanał podróżniczy Jak to daleko umiera. Kanał podróżniczy Jak to daleko chyba już nie ma sensu. Nawet sobie zapisałem. Czas chyba najwyższy zrozumieć, czym jest stabilność. Co to jest stabilność, co to jest rodzina. Mam już te 30 lat na swoim karku i czas najwyższy chyba pomyśleć, co będzie dalej. I to raczej nie będzie kanał Jak to daleko, to nie będzie marka Jak to daleko. Dzieci. Drugi punkt sobie zapisałem. Jak myślisz o dzieciach, kiedy jesteś w podróży? Kiedy cały czas cię nie ma? Albo wydaje ci się, że cię nie ma, a jesteś. A jak jesteś, to ciągnie cię w podróż, w inny świat. Pewność wypłaty. Artysta, twórca nigdy nie ma tej wypłaty pewnej. Jest to uzależnione od tego, ile zrobi, jak zrobi, gdzie zrobi, z kim się dogada, gdzie pójdzie. Dużo niewiadomych. A praca stała daje stałą wypłatę. A stała wypłata daje poczucie bezpieczeństwa. Czas spędzony z rodziną. Kolejny punkt sobie zapisałem. Kiedy mnie nie ma, rodzina jest tutaj. I niestety tego czasu nie da się wrócić. Nie da się, po prostu się nie da. Bezpieczeństwo. Ilekroć czytałem pod filmami: kierowniku, przecież to są kraje niebezpieczne. Pełne chaosu, pełne niepewności. Oczywiście. I to bez dwóch zdań. Te wszystkie kraje, które oglądacie na kanale, które znajdziecie w serii, które znajdziecie w playlistach z Bliskiego Wschodu, z Afryki, to nie są kraje przyjazne. To nie jest podróż po Podlasiu, do Kruszynian. Naprawdę nie. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ryzykuję i ciężko powiedzieć po co. A może ryzykowałem. Ostatni punkt. Nie będę przeciągać, bo to nie o to chodzi w dzisiejszym odcinku. Choroby. Młode ciało, młody duch, ale do czasu. Przecież jak w Liberii, na granicy Sierra Leone, Liberia, jak mnie złożyło, to nie wiedziałem, z której strony sandała zdjąć. I to nie jest tak, że człowiek jest niezniszczalny. Nie jest. Jak ktoś wam będzie mówić, że można podróżować do końca życia i żyć, to pamiętajcie, że Kazimierz Nowak z Poznania też tak myślał. Ale niestety Afryka go pokonała. No to co? Żegnamy się chyba. Tomasz? Co ty tu robisz? Przecież my w domu jesteśmy, Tomek. Czemu ty śpisz na materacu? Halo, Tomek. Ojejku. Co? Przecież my w domu jesteśmy. W domu, nie w podróży? Halo, to nie podróż. Mieliśmy jechać. Ale to jeszcze nie na moment. Jeszcze Nie? chwila. O Jezu. Coś chyba mi się pokićkało. Jeszcze chwilkę. Naprawdę? A spakowani już? No spakowani, ale to jeszcze nie podróż, Tomasz. A ty spakowana? Spakowana? Tak. O Jezu. Dobra, no to ja już wstaję. A która jest? Wstawaj. Która? Nie wiem, która, wstawaj. No właśnie, ale słońca to ja nie widzę. Ty możesz być moim słońcem. Dobra, wstaję. Hanna, to w podróż jedziemy. Ale mi się coś śniło. Powiem ci, że śniło mi się, że ja po prostu
chciałem w ogóle zamknąć kanał, że chciałem w ogóle wszystko to, co do tej pory przez ponad 10 lat udało się zrobić, stworzyć. Chciałem to po prostu zamknąć tak jednym hełstem i aż się spociłem z tego wszystkiego. Jak rodzina, stabilność, niestabilność, bezpieczeństwo i choroby i to wszystko. Jakoś w ogóle aż mi głowa zaczęła parować. Co mi się wydarzyło? Przecież w ogóle zamknięcie kanału nie ma miejsca i siłą rzeczy stabilność jest w życiu taką, na jaką zapracowałeś. A to, że ktoś podróżuje, to nie znaczy, że nie żyje stabilnie, wbrew pozorom. W ogóle jakie tam rozkminy były grube? Na tyle grube, że normalnie że aż koszmary. Dobra, trzeba wstawać. Pakujemy się w podróż. W podróż, która będzie zaskakująca, która będzie niepowtarzalna i która będzie ciągiem dalszym. Ci, co na kanale, może już coś kleją, ale mając na myśli ciąg dalszy, oznacza, że gdzieś ta podróż się skończyła i nie mogła trwać dalej. Zapraszam w podróż. Pakuję się, ale bardzo ważna kwestia jest taka, że już jestem praktycznie spakowany, bo ja zawsze pakuję się przed podróżą, kilka dni przed podróżą, ponieważ dzień przed podróżą to najgorsze pakowanie, ponieważ ciężko jest wyuzdać to, czego brakuje. A później jak się spakujesz na szybko, to nie wiadomo, czy później dostaniesz te rzeczy na miejscu tam. A tak przez kilka dni coś dokładam, coś wyciągam i tak to wszystko się klaruje. Stoją dwa plecaki, plecak kierownika i plecak szefowej. Dlaczego? Ponieważ szefowa jedzie z nami, aby nadzorować cały spektakl. Kurtyna zostaje odwieszona. Dobrze, moi drodzy, zatem żeby tradycji stało się zadość, pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję, łapeczkę i komentarz. Czyli komentarz to ślad węglowy, nic innego. I zaczynamy. Szanowni wędrowcy, zapinam koszulę. Ten fragment jest kręcony dzień po tym, co przed chwilką oglądaliście. No bo to wymagało dużo przygotowań. A jak zapinam koszulę i zapinam koszulę na ostatni guzik, to oznacza, że wszystko jest dopięte. Więc czas ruszać. Powiedzcie, moi drodzy, dlaczego jak jadę z Hanią, z tą oto panią, Dzień dobry. to zawsze poziom stresu jest 10 razy wyższy. To się ma jakieś takie ładne niemiecką nazwę. Ale nie pamiętam. Sznela. Nie. Taki, że nerw przed wyjściem z domu. Nerw przed wyjściem z domu. Jak ktoś pamięta, to proszę podać w komentarzu. A my już ruszamy na lotnisko. Szanowni Państwo, jesteśmy na zewnątrz, udajemy się na... Wakajki! Dla Hani, nie dla mnie i nie dla nas. Bo... Spokój grabarza. Moi drodzy, zimno. Nie mam nic na sobie, oprócz tej kurteczki. Zrezygnowałem z Polaru na rzecz 200 gram bagażu, ale wziąłem powerbanka, który waży 300 gram. Więc gdzie tu kompromis, gdzie tutaj sens? Nie jest pod spodem nago, kłamie! Ja mam koszulę tą niebieską, która jeździ z nami wszędzie. Trzymać kciuki proszę. Godzina 20 do odlotu. Pogoda nie rozpieszcza. Na pewno nie rozpieszcza na sandały, które już są mokre. Holender. Ania, czy zdajesz sobie sprawę, że jak wrócisz za miesiąc, to będziesz najczarniejszą laską w Warszawie? To prawda. Tak będzie. A czemu idziemy tu? No bo jedziemy tam. Ale to tu dołem może być. Już mieliśmy wysiadać. Powiedzieli, że jesteśmy na Chopinie. Ale mamy opóźnienie. 9 minut. Przed chwilą było 7, teraz jest 9 i nie możemy wysiąść, ponieważ na Chopinie jest jakaś awaria. Nawet nie możemy stąd się wydostać, żeby wdrożyć plan B, którego nie ma. Kto by obstawiał, że 3 przystanki przed lotniskiem pociąg będzie miał awarię sterowania ruchem? Nikt by nie obstawiał. Na moim zegarze kierowniczym pokazuje, że mamy do wylotu godzinę, czyli 60 minut, a będziemy tutaj stać jeszcze teoretycznie 5. Trzymajcie kciuki, no bo ja już się zaczynam denerwować, a szefowa to już spocona. Prawda, co za kłamstwo. To nieprawda.
Tragedii, szanowni państwo, nie ma. Udało się dojechać. Mamy 50, cicho Paweł, 55 minut. Lotnisko Chopina wita. Ale później się, też po prostu będzie opłatny jeszcze, i tam wychodzi. Jesteśmy zapakowani. Szefowo. Paf! Lecimy do Lizbony. Szefowa delektuje się snickersem, a ja pani prawie głowę obciąłem butelką, która wypadła z plecaka, kiedy próbowałem go włożyć tam do tej szafki. Nie wiem, czy mnie dobrze słyszycie, ale ja latam w zatyczkach. Już nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę to słońce portugalskie. Szanowni Państwo, jedno jest pewne, pani praktycznie nas obrzygała. W sensie mnie obrzygała i praktycznie Hanię też by obrzygała. Równie zagrożeni. Zagrożenie pierwszego stopnia na lotnisku, w sensie w samolocie. Nie polecam. Totalnie nie polecam. Odradzam wręcz siadanie z tego typu pasażerami, ponieważ ta pani spożywała alkohol. Zobaczcie na lotnisku w Lizbonie, jakie stoisko z sardynami. Jeżeli ktoś nie kupił prezentu, to zobaczcie, jaki można... O, oktopus! Zobacz, ośmiornica. Ośmiornica w konserwie. Ale zobaczcie, jak fajnie zrobione, w takim komiksowym stylu. Dajcie znać, czy wam się podoba. Zobaczcie, pani się do nas uśmiecha. Hello. Szanowni Państwo, w tych odcinkach przez pierwszy miesiąc będziecie oglądać twarz moją, kierowniczą i szefowej Hanny. Zatem zróbcie hałas na Instagramie Hanny, żeby dodać jej więcej otuchy, dodać jej więcej motywacji, bo to na pewno motywuje. Tutaj macie, o tutaj dokładnie właśnie, w tym miejscu, pod tym adresem możecie znaleźć Hannę na Instagramie. A ja pozdrawiam i pozdrówcie ją od kierownika. Kurczę, ty... Ej, teraz jesteśmy w samolocie do Casablanki. Nigdy nie leciałam samolotem, są tylko 2 miejsca. Ej, to jest taki czarterowy, taki malutki? 106 miejsc jest. 106 miejsc? Kurczę, to czuję się prawie jakbym w biznes klasie już siedział. Chociaż to nie jest biznes klasa, a biznes klasą jest tutaj z tej strony, przepraszam, tu koleżka ze starej gwardii, ze starej serii odcinków. Akurat sobie sprawdziłam, ten samolot ma tylko 9 lat, a jak staro wygląda? O matko. Tylko 9, tak. Hold the mask once you place your mask over już your trzyma nose and wariata. not the breathe normally. Będzie You jedzone. must fix your own mask W odpowiednim before momencie, letting bo others. wcześniej mnie oszukali. Staliśmy z 20 minut, żelek mi się skończył. Dziecko, a nie wytłumaczę, co się działo. Ciekawe, czy dadzą jedzonko. Wodę szykują wodę. Niespodzianka. Hania, pokaż, co dostaliśmy. Raz, dwa, trzy. Jest bardzo Hania, zimne. otwierasz ty. Hania dostała pewnie smalczyk. Kanapeczka, muffin i jakiś jogurcik. A tutaj szefu będzie nam soki rozlewał świeżo wyciskanych winogron, które wyciskał stopami pilot. Śmieszne? Pan zapomniał czegoś. Jak... Witamy Państwa w Casablance. Dziś Waszym przewodnikiem będzie Pan Tomasz Jakimiuk, ala kierownik. Dzięki Paweł. A teraz jesteśmy w Casablance i idziemy sobie coś zjeść do takiej restauracji, która jest kilometr od lotniska. Więc proszę trzymać kciuki, żeby było otwarte, bo jak ostatnio kierownik leciał tam, a byliście ze mną na odcinku, bo to był odcinek powrotny
z Liberii do Portugalii, no i akurat mieliśmy przesiadkę w Casablance. Niestety był Ramadan i restauracja była zamknięta. Podejście numer 2. Tu widzę, że prawie jak od babci tyle bagażu. Aeroporto Mohamed V. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich widzów o imieniu Mohamed. I rzecz jasna Tadeuszy. Nie pytajcie, co tu się dzieje, bo wyszliśmy w ogóle, wiecie, z lotnika i idziemy na herbatkę do pierwszej restauracji. Będzie stop? Samostop? Nie ma samostopa w Casablance. Nie. Takie rzeczy tylko w Maroku. Gar kuchnia przy ruchliwej autostradzie. No Hania nie przepuści. Uwaga, Czarin. Oj, Hania wystraszyła Czarinkę. Samym swoim wizerunkiem. Patrzcie, pulpetina. Nie, ja mu groziłam, bo on tutaj się bał. Pulpetinka do wujka. Pamiętasz wujka? No chodź. 3 miesiące temu. Nie, no więcej. Nie 3 miesiące. Chodź, pulpetina. Wujka kierownika odgłaskać. Bo jak kierownik pogłaska, to pulpetina musi odgłaskać. No tak, pokłóciły się. Taka sytuacja. Czarina to nie czarina, kochani. To jest pulpetina. Proszę bardzo. Co, jedziemy z kierownikiem? Pojedziemy z kierownikiem. Kto to chce odrapnąć? A tutaj są te tadżiny. Salam alejkum. To nasz koleżka, przyjaciel, nasz brat. To są tadżiny. Tradycyjne, marokańskie jadło. Cebulka, baranina. Co się dzieje? Niestety mówimy, jaka jest prawda. Prawda jest taka, że są 2 duże tadżiny. Duże, podkreślam duże, bo chcieliśmy sobie połóweczkę zamówić. I 2 duże tylko z ogromną ilością cebuli i baraniny. A niestety cebula działa tak na kierowniczy żołądek, że spać nie mogę. Tak wątroba pracuje i żołądek pracuje, że po prostu nie mogę zasnąć po cebuli i po czosnku przed spaniem. Nie wiem, czy tak samo macie. Więc tadżiny tutaj są bardziej obiadowe i koleżka myślał, nasz my friend, że już weźmiemy, był ucieszony, a jak powiedzieliśmy, że jednak nie, no bo cebula i dużo tej cebuli, bo tylko są 2 do wyboru, 2 ostały się, to się trochę zmartwił. No i zostajemy przy herbatce. Dobre i to. Pokaż mi, jak to się robi. Ale powiedz mi najpierw, jaki czujesz aromat. Bardzo mocno miętowy. Bardzo mocno miętowy. I do góry, tak jak Marokanie robią. Wysoko, jeszcze Ale to wyżej. jest jedna. Jeszcze wyżej. A kto to przyszedł? Ale teraz Ktoś jest tu jeszcze kogoś polubił? ważniejszy punkt. Oni to jeszcze robią tak. A to prawda, to jest tak zwane ochładzanie, ale również nazywane napowietrznianiem. Czyli ta herbata nabiera wyrazistszego smaku. Ale też mieszanie cukru, który tam się wrzuca. tak Poprosiliśmy, pięknie to prawda, poprosiliśmy bez cukru, ale pulpetina tutaj się czai na wujka. No poczekaj, no proszę bardzo, stary, herbaciany wyjadacz. Proszę, Mistrz. proszę, ciach. Wyżej. Puszczaj. Świetnie. Dobra. Bardzo dobrze ci idzie. To nie była gar kuchnia, tylko to było, proszę ja was, kawkę można sobie na wynos. Zamawiasz kawkę, bierzesz i jedziesz. Salam alaikum, guys. I tutaj koledzy nasi przyjaciele, bracia. Wiecie, że my wszędzie mamy przyjaciół i braci. My napici herbatką z miętą podążamy na lotnisko. I ja muszę z Hanią pogadać o tym, że w kadrze nie może być cały czas w kadrze. Że ja wiem, że ona ma tak zwane parcie na kamerę. My tak zwanie docieramy. Docieram. Ale gdzieby nie spojrzeć, no to jest Hania. Zdaję sobie, a może inaczej, zdajemy sobie sprawę z faktu, że nie powiedzieliśmy jeszcze, do jakiego kraju lecimy. Wstęp vloga, wstęp filmu, odcinka dzisiejszego był przewrotny, dziwny, ale i mnie zdziwił. Ale powiem wam dzisiaj na tym vlogu, więc spokojnie oglądajcie. Powiemy, gdzie lecimy i skąd będą nagrywane pierwsze odcinki. Cierpliwości.
Najgorsza sytuacja to odprawić się i zgubić na lotnisku paszport. Tragedia totalna. Pamiętam, ostatnio pani taka zgubiła paszport, ale fajki. Ile kosztują fajki? A nie, to są jakieś smakowe. Ja nie jestem zapaleniem. Jeśli ktoś pali, to proszę, żeby rzucił. 3 paczki, 3 wagony, kartony, 73 euro. Czyli wychodzi mniej więcej 22 euro za jeden karton. Tak plus minus, 22 euro za jeden karton. To jest ponad 100 za karton. To jest dobrze czy źle? Dajcie znać, co myślicie. Tutaj 2 kartony 57 eurasów. Mówię wam o tym, żebyście mieli pogląd na ceny, które mamy tutaj. Tutaj mamy coś też, tutaj Malborasy, 90 prawie 2 euro za 3 kartony. Myślę, że dla palaczy może być to ciekawa informacja. Drużyno, my tak sobie chodzimy, tutaj przemieszczamy się z Polski przez Portugalię, Maroko, ale nie wspomniałem, że na kanale pyknęło 90 000, ponad 90 000 już widzów. To jest ogromny sukces, bardzo dziękuję i bardzo się z tego tytułu też cieszę. Długo to zajęło, ponieważ kanał został otworzony w 2015 roku, były perturbacje, było dużo wzlotów i upadków. Jak wiecie, niektórzy na kanale są naprawdę już długo, więc serdecznie pozdrawiam stałych widzów, ale też chciałbym przywitać nowych widzów na kanale, którzy dopiero zaczynają podróże z kierownikiem po świecie. Cieszę się, że jest te 90 000, bo dla twórcy takiego jak ja jest to motywacja do tego, żeby jeździć, działać i bardziej rozwijać fach dziennikarski, bo nie wiem czy wiecie, ale kierownik skończył studia dziennikarskie. Szlifowanie kwestii praktycznych dziennikarstwa jest najtrudniejszą nauką w życiu. Dlaczego? Ponieważ dziennikarzy jest dużo, reporterów jest dużo. No, ja jestem bardziej reporterem, który zbiera informacje o świecie dalekim i przekazuje je w sposób przystępny, a niekiedy sarkastyczny wam widzom. Więc raz jeszcze bardzo dziękuję za 90 000, to naprawdę dużo dla mnie znaczy. Kłaniam się. Kurczę, chciałem powiedzieć łysą głową, ale trochę włosów jeszcze zostało. Ja tak sobie myślę, że jak te moje podróże będą dalej opiewały o takie kierunki, jak widzicie na kanale, to ja szybciej będę łysy niż wam się wydaje. Bo po prostu nerwy. Myślicie, że co? Że to jest takie beznerwowe? Że to po prostu tak sobie przyjeżdżasz i jesteś? A gdzie tam? Panie drogi. To normalnie można zęby zjeść. Na poczekalni z naszymi braćmi, czarnymi braćmi. A my jesteśmy taką posypką białą, że tak to określę. Ale ja nie przychodzę do was z takim tematem, powiedziałbym, pruderyjnym. Przychodzę z tematem wartości tej butelki. Ile kosztuje według was 1,5 litrowa woda na lotnisku w Casablance? Zgadujcie w komentarzach. Jak ktoś, w złotówkach, nie? Żeby tam nie było. Jak ktoś zgadnie, to napisze pod tym komentarzem osoby, która zgadła, że zgadłeś. Dobra? Albo powiem na początku drugiego odcinka na vlogu. Powiem wam, że u mnie... No dobra, nie powiem wam jaka jest moja ekspresja dotycząca ceny tej wody. Ale zgadujcie, bo to ciekawe. Pulpetina, Casablańska, pulpetina lotniskowa. Szanowna pulpetinko, gdzie ty lecisz? Na wybrzeże? Zapraszam. Na głaskanko, wszystkie tutaj. Chyba zaciążona koleżanka. Chyba koleżanka zaciążona, chyba koleżanka gdzieś tutaj, jakby to nie powiedzieć, pojechała na wakacje tu i tam w Maroku, jako plażę. Takiego kocura dorwała. O proszę. I tak, takie to żyćko na lotnisku. Ciepło, jedzenia dadzą. Wszystko jest.
Jest godzina 23 i to był ostatni raz, kiedy byłam czysta w tej podróży. Mandarynka została na mnie. Paweł mi się tutaj trochę wywalił, ale się tak wychylę. Mało białych twarzy. Hania, kto jest największą panikarą w drużynie? Tomasz jest 10 na 10 po prostu, on jest taką panikarą. Ze wszystkiego robi wielką aferę. Paweł mnie pozna cię od innej strony. Naprawdę. Ale ja się z tym nie zgadzam, żeby była jasność. Totalnie. Nie Przewiduję każdą sytuację. Nie wierzcie, co mówi. Mówiłem, że wrócimy do tematu, gdzie lecimy dokładnie z Hanią, ale jak widzicie po kolorze skóry naszych braci i sióstr, Ja się nie mogę nadziwić. Cały czas na nich patrzę i nie mogę się nadziwić. i Hania mówi, ole czorni. Ale czarni. Słuchajcie, lecimy do Afryki Zachodniej. Z Casablanki 4,5 godziny, a dokładnie na wybrzeże Kości Słoniowej. Będziemy eksplorować ten kawałek Afryki, Czarnego Lądu z prostej przyczyny. Jak dobrze pamiętacie, jak zobaczycie na playlistę na kanale, to tam podróż po Afryce Zachodniej zakończyła się na Liberii, gdzie nie domogłem. Dokładnie. I musiałem wrócić. A teraz kontynuujemy ten ciąg. Zatem zapraszam serdecznie. A my teraz lecimy na wybrzeże Kości Słoniowej. I co? Zapraszamy na odcinki? Zapraszamy, moi drodzy. Ale jeszcze się nie kończymy. Skończymy, jak wylądujemy. Żeby mieć pewność, że wylądowaliśmy. Jak nas przepuszczą w Jak nas kontroli. przepuszczą, bo jakieś dziwne tutaj kontrole, jakieś tutaj tam dziwne jakieś tam wariactwa. Dostaliśmy takie i mówili vaccination. Zastanawialiśmy się, które. No właśnie, jakieś wariactwa. No zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Ale pewne jest to, że trzeba mieć wariata żółtą febrę. No parle français. Ale wszyscy mówiliście tak. Ameryka Południowa, kierowniku, Ameryka Południowa, Australia. A najmniej osób typowało Afrykę. Nie wiem dlaczego. Przecież ja wam powtarzam i mówiłem już wcześniej na wielu odcinkach. Paweł, proszę. Mówiłem wam na wcześniejszych odcinkach, że na Afrykę trzeba mieć siłę, cierpliwość i pieniądze. A takie rzeczy tylko za młodu. Paweł mówi, że będą serwowane lody czekoladowe i budyń. Kurczak w sosie własnym. Leciałam kiedyś samolotem, gdzie były waniliowe lody. Serwowane. To na bogato. To na bogato. I tym oto pięknym sposobem wylądowaliśmy na wybrzeżu Kości Słoniowej, moi drodzy. Witamy serdecznie, ale jeszcze nie wiadomo, czy uda nam się dopełnić dokumenty. Trzymajcie kciuki. Słyszymy się w następnym odcinku. Łapeczka, ślad węglowy, poczta sandałowa i ta łapeczka dzisiaj będzie się nazywała łapeczką autostopową albo kciukiem autostopowym, żeby było tematycznie. Haneczka, co na koniec odcinka? Życie i w Madrycie. No nie w Madrycie. Ja się jeszcze rozkręcę. Rozkręcisz się o 4 nad ranem. Trzymajcie kciuki. Tak otrzymajcie, bo jest 4 nad ranem. A my się idziemy ogarnąć w kwestiach dokumentacji prawno-podróżniczej. Pozdrawiam serdecznie. Proszę zwrócić uwagę, jakie puchóweczki mają. A na zewnątrz 25 na zegarze w nocy. Dobranoc. Nie na marne poszło.